towar. Towar? Towar. Chłopie, taki mocny towar, żeby cię wyrwało z sandałów. Ten koleżka od plucia pyta, czy mu dam łyka. Mówię, że no dam łyka pod warunkiem, że będzie miał kubeczek. On mówi, jaki kubeczek? Daj łyka tylko z gwinta. A mówię do niego, że... Witam szanownych Państwa w nowym odcinku z serii Jak to daleko w Iranie. Jest to drugi odcinek. Bardzo mi miło, że jesteście, że żyjecie, że oglądacie kierownicze perypetie. Jesteśmy aktualnie w miejscowości Taibat w północno-wschodniej części Iranu. No i będziemy się kręcić po mieście. Jutrzejszego dnia będziemy się zbierać, moi drodzy, na północ, a później na zachód. Naszym celem będzie Teheran, więc trzymajcie się i oglądajcie uważnie. Na początek dobrego oglądania, rzecz jasna, uprasza się o łapeczkę, komentarz, żeby troszkę paliwa było w kierowniczym baku. Trzymajcie się, zapraszam do oglądania. Jeden z zabytkowych meczetów tutaj w Tajbadzie. W Tajbadzie jest bardzo dużo miejsc historycznych. Tak jak zawsze wspominam na odcinkach, architektura arabska, harmonia, piękne kolory pastelowe. Przyznam szczerze, że w moim guście jest dużo grobów, monumentów na cześć ważnych osób w danym miejscu, ważnych dla kultury szyickiej, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że w Iranie jako jedynym kraju na świecie szyici są większością religijną, co nie jest w krajach muzułmańskich, powiedziałbym, standardem. W wielu krajach, takich jak Pakistan, Irak, no na Bliskim Wschodzie, tak to ujmijmy, przeważają sunnici. Ktoś by teraz zapytał, kierowniku, zatem jaka jest różnica między sunnitami i szyitami? Bo niestety na świecie jedni z drugimi wojują. Różnica? No tak jak w chrześcijaństwie. Prawosławie, katolicy, zielonoświątkowcy, szyici. Ludzie, którzy uważają, że imami, czyli przywódcy duchowi, którzy odprawiają msze w meczetach, oni otrzymują tak jakby błogosławieństwo od proroków. A sunnici z kolei uważają, że przywództwo duchowe jest bardziej związane z wyborem, z kwalifikacjami. Nie z tym, że ono tak jakby spływa niczym błogosławieństwo na daną osobę. Drugim jeszcze takim ważnym aspektem różniącym sunnitów od szyitów jest to, że sunnici wierzą, że przywództwo po proroku Mohamecie otrzymał Abu Bakr, a szyici uważają, że pierwszym kalifem, czyli przywódcą, powinien być Imam Ali, mąż córki proroka Fatimy. Tych różnic jest znacząco więcej, między innymi w modlitwie, podczas postu, podczas różnych obrządków religijnych. One są, powiedziałbym, znaczące i nieznaczące, bo tak na dobrą sprawę ten cały trzon islamu, chrześcijaństwa to jest to samo. Religia to nic innego jak zasady, które mają utrzymać, a się zaplułem jak, które mają utrzymać człowieka w zdrowiu psychicznym i fizycznym. A ciekawym jest to dla mnie, że ludzie w imię religii są w stanie zrobić tak karygodne rzeczy, których jesteśmy świadkami. I wciąż nie jestem w stanie tego zrozumieć. Naprawdę. Dlaczego? Tutaj weszliśmy i pani tkaninę robi. Zobaczcie, jak pięknie utkane. Ale zarąbiście zrobione. Tkactwo. W Iranie też było dość popularne. Proszę zobaczyć nicie, ale delikatne. I tutaj jest takie malutkie muzeum. O, proszę.
wam pokażę. Tutaj dziewczyny robią materiały. Miasto bardzo spokojne, pomimo że jest tutaj, koleżka mi wczoraj powiedział, że około 100 000 mieszkańców. Może tak być. Jako ciekawostkę dodam, że mój koleżka pracuje w biurze jako jakby to powiedzieć, jako kasjer i zarabia dziennie $15. No i na ichniejsze warunki to powiedziałbym naprawdę jest całkiem dobry pieniądz. Biorąc pod uwagę, że mieszka ze swoją mamą jeszcze, nie musi płacić za mieszkanie, więc no te pieniążki praktycznie idą do jego kieszeni, coś tam na jedzenie. I przyznam szczerze, że ktoś by powiedział, o $15 to bardzo mało. No ale u nas jak ktoś zarobi dniówki, załóżmy $50, 200 zł, no to zobaczcie jakie koszty życia są u nas wysokie. Zastanawiacie się pewnie czym tankują. Korek oznacza, że tankują CNG, Compressed Natural Gas, czyli skompresowany naturalny gaz ziemny, i jest to paliwo znacząco przyjaźniejsze naturze, ponieważ wytwarza się mniej podczas spalania, mniej dwutlenku węgla, mniej tlenków azotu, a CNG to nic innego, praktycznie jak metan, głównie metan. Patrzcie, gdzie kierownik wylądował. Szukałem kawiarni, żeby sobie posiedzieć, odpocząć, poplanować kolejne kroki w podróży. I tutaj w mieście, w Tadżabadzie, znalazłem taką kawiarnię klimatyczną. Ale zarąbiście miejscówka zaaranżowana. I pan bardzo taki ciepły, otwarty. Przyszedłem się napić kawy. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli w podróży macie problemy żołądkowe i jedzenie jest na przykład ciężkie, to kawa zarąbiście pomaga w tym, żeby pobudzić jelita do pracy. Więc polecam. Spójrzcie na to. No jak pięknie podane. Afganistan, taki kraj jak Afganistan ma coś w sobie, ale czasami człowiek potrzebuje takiej troszkę, powiedziałbym, kultury i czystości i estetyki. Kurczę, nie ma za bardzo gdzie usiąść, ale tutaj sobie przysiądziemy, pokażę wam pieniądze. O, na łeb może się nie zwali. Pieniądze wam pokażę. To jest kierownicza portmonetka. Przewiewna, żeby niektóre pieniądze na świecie są strasznie słabej, wątpliwej jakości. Zobaczcie jakie ładne pieniądze tutaj. 50, wietrznie, dzisiaj wszystko wieje. 50 000 riali. 500 000 riali. Jezu, już się pogoduję, to jest 50 000 tumanów. To jest 4,30 ten banknot. To jest 10 zł, około 10 zł. Powiedziałbym, jakość tych banknotów naprawdę robi robotę i one są papierowe, można je w łatwy sposób porwać. A dzisiaj czytałem, że w świętokrzyskim województwie złapali ludzi, którzy podrabiali pieniądze. Euro i złotówki podrabiali sobie chłopaki. A co tam będą się czaić, nie? Robota się robi. Słuchajcie, ja tu się naprawdę zastanawiam, czy tutaj w ogóle ludzie żyją. Bo na chodnikach nikogo nie ma. Co jakiś czas jakiś samochód przejedzie. No czuję się jak w jakimś trochę opuszczonym mieście, w którym niby są ludzie, ale ich nie ma. Gdzie nie przejdziesz, sklepy pozamykane. No to nie jest piątek, kiedy jest u nich wolne, tylko dzisiaj jest środa. A wszystko wygląda tak, jakby to, nie wiem, jakiś taki wielki weekend był. Co prawda jakiś wielki imam pyknął w kalendarz, ale nie przesadzajmy. Wczoraj tak samo było. Co tutaj mają? Zaproszenia na ślub. Ale ciekawe. تو شادخ بودی و با شان و شوکت وی غلامی حلقه در گوشی تو بودم غلامی حلقه
القدر قوش Moja trzecia kawa dzisiaj. Pierwsza była spoko, druga była tak słodka, koleżka nie zrozumiał i teraz jestem z koleżką, jeszcze jedną będę pić. 3 kawy to ewidentnie za dużo, ale nie było za bardzo co tutaj zrobić i kawa to jest spoko pomysł, żeby się z ziomkiem napić. Taka kawiarenka tutaj, w której można sobie zapalić i wyobraźcie sobie, że tutaj dziewczyny normalnie w takich kawiarenkach sobie przychodzą, palą fajurę taką wodną. Zobaczcie tutaj jaka fajura. Zobaczcie jaka wielka fajura. Ogromna. Ogromna fajura. Tutaj koleżka ma ciśnieniowy ten ekspres, więc będzie kawa bardzo mocna. Krzywa wieża w Pizie, Włochy. I tutaj we watch our enemies, czyli obserwujemy naszych wrogów. Oni nie tylko obserwują wrogów, ale też swoich ludzi, więc trzeba bardzo, bardzo uważać, niestety, bo tutaj jest, powiedziałbym, duża inwigilacja ze strony rządu. To, co robisz, a jeżeli robisz coś, powiedziałbym, na większą skalę, no to jesteś na świeczniku, że hej. Słuchajcie, powiem wam, że jestem teraz w gościnie u mojego koleżki i przyznam szczerze, jak niesamowicie nastrój i sytuacja, która jest w życiu aktualnie u mojego kolegi, wpływa na mój nastrój. Po pierwsze, 40 dni temu zmarł mojego koleżki tata. To jedno. Jego mama jest smutna, przybita. Co więcej, 2 miesiące temu mój koleżka się rozwiódł z żoną. To kolejna kwestia. Wszystko się tak zaczęło gromadzić. Dzisiaj w ogóle przenosiliśmy jego rzeczy z tamtego mieszkania, gdzie mieszkali z żoną, do jego wujka. W sensie trafiłem w najgorszym momencie, jakim można było trafić, ale tak próbuję wyciągnąć z tego lekcję. I się okazuje, że ogromny wpływ na to, jak się czujemy, ma to, kogo wokół siebie mamy. Powiem wam, że dzisiaj przez cały dzień byłem taki przybity. Nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. No bo ja jestem osobą taką pogodną. Powiem wam, że ta energia wokół mojego kolegi, który jest przesympatycznym człowiekiem, wokół jego mamy, tej całej sytuacji, wpłynęła na mnie tak, że ja tak pośrednio, że ja tego tak jakby nie byłem w stanie zidentyfikować. I powiem wam, że pilnujcie, co się wokół was dzieje i kto jest wokół was. To jest bardzo ważne. W takim też wypadku ja się jutro zawijam stąd. W trybie przyspieszonym, jednostajnym, natychmiastowym. No bo kierownik tak się czuć nie może. No, ciężki temat. A rozwiedli się, powiem wam tak w skrócie. Pobrali się, widząc się tylko kilka razy, zamieniając ze sobą 2-3 zdania i tyle. No i później się okazało, że kompletnie nie są, że to są w ogóle 2 inne światy, odrębne w ogóle rzeczywistości. No i mój kolega odważył się na to, żeby po prostu rozwiązać ten związek. Odważył się, bo to jest ogromna odwaga tutaj. Dlaczego? Bo związek nie jest między mężczyzną a kobietą, tylko między rodzinami. Ogromna odwaga. Że zrobił to, wiecie, w miarę szybko, kiedy jeszcze jest młody, bo ma 36 lat. No więc szacuneczek, ale też trzeba powiedzieć, że ma koleżka taki otwarty umysł. Dobra, tak czy inaczej, tak jak wspomniałem, pilnujcie, kogo macie wokół siebie i pilnujcie, co się wokół was dzieje, bo to ma ogromny wpływ na to, jak się czujecie i co z wami się dzieje. O, dobra, idę spać. Za 2 sekundy się budzimy i ruszamy w trasę. Dobra?
Dzień dobry, witam serdecznie w nowym dniu. Dzisiaj będziemy korzystać z usług lokalnej firmy transportowej z naszymi kolegami. Dlaczego decydujemy się na autobus? Z prostej przyczyny. Po pierwsze, pomimo 2 wizyt w Iranie nigdy tego nie robiłem. I druga przyczyna jest taka, że jestem styrany życiem i historiami ludzkimi, ponieważ ludzie się przede mną otwierają niesamowicie, a łatwiej jest się otworzyć przed obcokrajowcem, który przyjeżdża na 2 dni i opowiedzieć mu wszystkie swoje bolączki. Niby spoko, niby nie spoko. Jedziemy autobusem, czekamy do tego momentu, aż autobus się wypełni. Tutaj nie ma godzin odjazdu stałych. No, żeby tam Paweł beze mnie nie pojechał, bo będzie przypał. Jedziemy 220 km. Noclegu nie mam w tym mieście. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle abstrakcyjna kwestia. Koszt autobusu 4 godziny jazdy, tam 220 km, coś ten deseń, 45 000 tumanów, to jest mniej więcej 4 zł. 4 zł. Za 4 zł kierownik się będzie bujał. Opowiem wam jeszcze, dlaczego jest tak tanio, bo to też bardzo ważna kwestia gospodarczo-ekonomiczno-społeczna. Więc zapraszam na dzisiejszy dzień. Proszę zapisać sobie numery tutaj z autobusu. Jak ktoś ma WhatsAppa, to proszę wysłać jakieś ciekawe wiadomości do kolegów. Autobus duży. Zobaczcie, połowa wypełniona, połowa niewypełniona. No nie wiem, czy będziemy ruszać, czy nie będziemy ruszać. Towar. Towar. Chłopie, taki mocny towar, żeby cię wyrwało z sandałów. Widziałeś? Gwoździe. Człowieku. 1 Alo. 2 Alo. 3. Co chyba? Salam alaikum. Ciku, nie sprzedam ci tego za żadne riale. 4. No. Nie ma opcji. Bale. Życie No این شماره متکل پیدا نکردو. نه. Mordula, Kolega myśli, że już iść zanim coś mocniejszego. Tutaj w Iranie mocne rzeczy są. چی درست کنم؟ Tak o. او. Robisz wodę, tak? I człowieku, jest najlepszy napój na świecie. Proszę bardzo. Widzisz, mordziło? Najlepszy towar. Czaicie? Wy widzicie tego typa w brązowym? Co po mojej prawicy? O, właśnie ten siedzi. Elo mordo. Czaj? Jest to po prostu niewyobrażalne, że typek siedzi i pluje na podłogę w autobusie. Wiecie, przyzwyczajenia przyniesione z zewnątrz do autobusu i typ w ogóle nawet nie widzi nic w tym złego. No 2 razy harnął i za 3. razem będzie strzał w neseser od tyłu, żeby się ogarnął. Ty, czy wy kiedykolwiek widzieliście, żeby ktoś pluł na podłogę w autobusie? Ty, aż mnie zamroziło trochę. No będę musiał tutaj tak zwaną dłoń kierowniczą przystosować chyba. Ten koleżka od plucia pyta, czy mu dam łyka. Mówię, że no dam łyka pod warunkiem, że będzie miał kubeczek. On mówi, jaki kubeczek? Daj łyka tylko z gwinta. A mówię do niego, że nie dam ci z gwinta i koniec. No po co ja mu tu będę tłumaczył, co ja po persku mu wytłumaczę, że jak mi obliżę korek, to co, to nie będziemy przyjaciółmi. Ja wody nie będę mieć. Kwestie higieniczne. Zrozumiałe dla nas, nie dla nich.
Teraz przystanek na modlitwę. Przystanek na modlitwę i w sumie można by było coś owalić na ruszt, że tak powiem. Ale nie tego, nie wiem, czy zdążę. Kurczę, jedziemy po prostu jak ślimak. Trochę, tak bym powiedział. Ale checkpointy wszystkie idzie jak składka. Kiedyś, pamiętam, były z tym duże problemy. Na stacji można coś zjeść i wypić. Są takie pomieszczenia, że można się pomodlić. Ale nie tylko pomodlić, bo też można pospać. Można dwóje postawić. Dawaj, Stefan. Zrzecie się tam jak na wycieczce szkolnej. Jeszcze mi tutaj, żeby mi fura nie odjechała. Wszystkie moje rzeczy tam są. Samowary. Wrzątek z Afriko. Kubek trzeba mieć. I w takiej sytuacji dobrze jest mieć kubek tytanowy, bo jest lekki i poręczny. A jak nie masz kubka, no to Holender nie nalejesz. Tutaj można kupić czekoladkę, salam alejkum. Sklepik taki. Zobaczmy, jakie tutaj mają rzeczy. Żelki, nie żelki. A, takie na szybko rzeczy, żeby zjeść. No ja takich rzeczy nie będę kupować, bo to tylko zapychanie się. Zastanawiam się, czy wczoraj mnie gościa szukał na butelce wody. Czy zapłaciłem 8 zł, czy 80 groszy? Ty, Żakir? Czy 80 groszy? Bo słuchajcie, tyle jest zer i tu są dwie waluty. Jest rial i tuman. Jedyny kraj na świecie, w którym są dla jednej waluty, wysokości waluty są tak jakby dwie waluty. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to zabrzmiało sensownie, ale faktycznie w praktyce jest to super po prostu trudne do zweryfikowania. No i z przyjaciółmi tutaj lecimy. Na dworcu jesteśmy w Maszhabadzie, 220 km, 4 zł. Ale tak nie lubię jechać autobusem, że to jest po prostu nieporozumienie jakieś. Dlaczego? Bo śmierdzi w autobusie i trzęsie. A ja mam po prostu chorobę lokomocyjną. No i to się nie klei mi się to. Muszę, wiecie co, muszę coś zjeść, bo normalnie odpływam. Na dworcach jedzenie nigdy nie było dobre i pewnie nigdy nie będzie dobre, ale jest najbliżej. Zobaczymy, co tutaj się dzieje w środku. Jesteśmy na miejscówce. Jedzonko zamówione u szefa. Ryż, kebab, mięsko z kurczaka. Tutaj na dworcu. No zobaczymy, jakie będzie. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Nie będzie przebojów. Fajna miejscówka. Taki, powiedziałbym, styl nawiązujący do stylu sowieckiego jeszcze. Jak byliśmy właśnie w Kazachstanie, w Kirgistanie, Uzbekistanie czy Tadżykistanie, to podobna stylistyka. Jedzonko około $3. 12 zł, niecałe $3. 12 zł wyjdzie. Good price, my friend, good price. Co ja mogę powiedzieć? Wyśmienicie. Pomidory pieczony, kurczaczek, ziółka, zieleninka. Tutaj ryż elegancko zrobiony. Kurde, no. Smacznego. Ładnie wygląda. Pychota. Szanowni Państwo, pojedliśmy, popiliśmy. Puszka coli kosztuje połowę tego, co mój bilet na pociąg, na autobus, czyli puszka coli kosztuje 2 zł z kawałeczkiem, a mój autobus kosztował 4 zł, dam 30 groszy za 220 km, więc zobaczcie, jaka różnica. Ciężko aż logicznie to wszystko wytłumaczyć. Dzisiaj kończymy ten odcinek już. Dziękuję za wspólną podróż.
i zapraszam na kolejny odcinek. Proszę pilnować, ponieważ na dniach już się pojawi kolejny odcinek. Może jutro, może pojutrze, więc miejcie włączony dzwonek. Łapeczka, komentarz i podanie odcinka dalej jak najbardziej jest wskazane, a wręcz wymagane, żeby jechać dalej i mieć wiatr w żaglach. Pamiętajcie również o kupieniu książki Ludzie Drogi. Kto nie kupuje, ten nie dubluje. Odzarymował. Wszystkiego dobrego. Niech wam sandały szczęście niosą. Pozdrawiam serdecznie z Iranu. Czołem!